Ty, Luba, chodź tu do pana. To jest dobra zabawka dla dużych chłopców, naprawdę. To jest dzieci, nieproste. Ja pierniczę, wyszedł z tego. Chyba nie będziemy mieli wypadku. Zróbmy to. Robota, który robi robotę za was. Jedzie! A w dzisiejszym odcinku testować będziemy zabawkę dla prawdziwych facetów. Chociaż dla kobiet być może też. Sprawdzimy na gadce. Zapraszam na test robota koszącego Luba 2. To, co trzeba przyznać, na pewno jest dobrze zapakowane. Duża jest. Zaczynając od najważniejszego, no to oczywiście w zestawie jest sam robot koszący wraz z tak zwaną stacją dokującą, czyli stacją, gdzie on sam parkuje i sam się ładuje. Po prostu nie musimy tego robić, robi to robot samodzielnie. To jest jakby podstaw. Dalej mamy oczywiście jakiś czytnik GPS-a, tak to się chyba fachowo nazywa. Te kamerki, które montuje się na robocie, żeby było dodatkowe zabezpieczenie na wypadek na przykład jakiejś przeszkody. Wygląda później jak taki właśnie robocik z oczkami. Ma tu mnóstwo systemów zabezpieczeń, ponieważ on sam jeździ po GPS-ie, po wyznaczonej trasie, którą sami mu zdefiniujecie. Ale gdyby nie zadziałał GPS, no to ma kamery, które wykrywają przeszkody i to jest właśnie to. A jak nawet to nie zadziała, to dodatkowym zabezpieczeniem jest zderzak. Zderzak, który jest, widzicie, ruchomy i po prostu jeżeli uderzysz w przeszkodę, najedzie na coś, oczywiście tutaj to musi być raczej poważniejsza przeszkoda, jak na kwiatka najedzie, to raczej wam przejedzie. Natomiast jak poważniejsza jakaś przeszkoda, no to oczywiście zatrzyma się, ponieważ zderzak spowoduje jego zatrzymanie. Oczywiście całe kablowanie, jest zasilacz, ale tego jeszcze nie wiem do czego, prawdopodobnie do tego systemu GPS-a albo do czegoś innego, nie wiem, rozgryzę to. Jest oczywiście duży zasilacz, który ładuje całość, jest maszt do GPS-u, jest mnóstwo elementów do zakotwienia zarówno stacji dokującej, jak i masztu, antena, oczywiście instrukcja, chyba dodatkowe noże tam w tym małym pudełeczku. No i to właściwie wszystko, teraz to tylko poskręcać. Podwórka przeniosą się do ogrodu, ponieważ to właściwie tutaj będziemy przecież używać tej kosiarki głównie, no ale muszę się do czegoś wam przyznać. No dobra, pojeździłem nią trochę. Tak sobie popróbowałem, no bo wiecie, trzeba coś tam wiedzieć o tym, zanim się wam wszystko pokaże. No i okazało się, że wcale nie jest to takie trudne, jakby się wydawało, ale spotkało mnie pewne zdziwienie, ponieważ w pewnym momencie ta kosiarka, która jest pod moimi nogami w tej chwili, w pewnym momencie nie chciała się połączyć z telefonem przez Bluetooth. Zupełnie nie wiedziałem dlaczego. Trochę dochodzenia było. Okazuje się, że jest tak skonstruowana, że jeżeli bateria ma stan naładowania poniżej 15%, to jakby jej funkcjonalność się wyłącza. Ona w tym momencie nie kosi jakby do zera, nie jeździ, nie robi nic, tylko chce się naładować. I wystarczyło wepchnąć ją do ładowarki. I jak ona się tylko podładowała, później okazało się, że wszystkie połączenia już były zrealizowane. One się same automatycznie łączą ze sobą, te urządzenia, ten telefon z kosiarką i wystarczyło tylko właśnie, że miała większe naładowanie. Problem się rozwiązał. Kosiarka stoi i czeka w terenie, tu gdzie stałem, a stację dokuwania umieściłem pod budynkiem w tej chwili. Nie jest to absolutnie miejsce docelowe, nie jest to jednocześnie miejsce, które jest idealne, ale po prostu gdziekolwiek w ogrodzie tymczasowo. Ponieważ i tak u nas ona nie będzie jeszcze montowana na stałe. Wprawdzie zarówno kosiarka, jak i stacja, one mogą być teoretycznie nawet na deszczu. Zwłaszcza, że jednym z akcesoriów jest taki daszek specjalny, taki daszek, który jest i nad stacją dokującą, i nad kosiarką, więc jakby ten daszek od takiego głównego deszczu na pewno ją chroni, od słońca też również chroni, żeby nie stała cały czas w pełnym słońcu. Ale myślę, że warto ją
jeżeli ktoś ma taką możliwość i chce stawiać na stałe, to ja bym umieścił jednak gdzieś w miejscu zadaszonym. Czyli gdzieś pod wiatą jakąś, może w garażu, może, no nie wiem, to już tam pomysłowość wasza do tego. Natomiast my jeszcze takiego miejsca nie mamy, dlatego będziemy ją po prostu chować wtedy, kiedy ona nie będzie koszona i będzie wynoszona i zawsze montowana w tym samym miejscu, więc jakby programy, które wgramy do kosiarki, nie będzie stanowiło problemu, bo stacja dokująca będzie montowana w tym samym miejscu, więc kosiarka będzie wiedziała, gdzie ma do niej wrócić. Tutaj ten cały jej GPS jest też zamontowany, podłączone już jest to wszystko do prądu, na razie tymczasowo. Zasilacz jest taki fajny, że można go zamontować na ścianie, on nawet ma już swoje uchwyty, więc no i taki naprawdę porządny. Zresztą to też jest wodoodporne z tego co widzę. Sporo tego kabla, więc można zasilacz umieścić w budynku, a kabel podłączeniowy do stacji dokującej i do GPS-a, to jest GPS, ja to mówię, ale to jest chyba stacja RTK się nazywa. Ona może być montowana na zewnątrz, ponieważ ten długi kabel nam na to pozwala. Na razie u nas tymczasowo, ale do testów w zupełności to nie przeszkadza. Siemanko kolejnego dnia, chociaż niestety bardzo wietrznego. Mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś bardzo na jakość dźwięku, że ten mikrofon daje sobie radę. Zobaczymy. Tak stwierdziłem, że kurde, co się będę opitalał. Dostałem sprzęt do testów, to go przetestuję tak konkretnie. Nie będziemy tutaj go miziać i kiziać, no po prostu pojedziemy w trudny teren, zrobimy mu trudne zadania. Damy mu też takie miejsce do koszenia, że obstawiam na 99%, że tego nie skosi, ale damy. Zobaczymy, co on wymyśli. Były w ogóle problemy ostatnio z połączeniami, że coś gdzieś gubił sygnał, coś i tak dalej. Później doszedłem do wniosku, że niekoniecznie to wina sprzętu, tylko raczej moja, bo po pierwsze nie zaktualizowałem stacji RTK, tylko samego robota, więc to już poważny problem. A trzeba przyznać, że ta firma naprawdę dba o to, żeby to wszystko było aktualizowane na bieżąco. Ja mam robota 4. dzień po rozpakowaniu i 3 razy już były aktualizacje, więc no bardzo, bardzo szybko działają i to jest na plus. Więc dzisiaj jest zaktualizowana i stacja RTK, i robot, wszystko jest zaktualizowane, a stację RTK przeniosłem tutaj, tymczasowo jest na słupku ogrodzeniowym, jakoś zamontowana tuż przy budynku, ale jeżeli będzie na takiej sztycy wystającej, żeby była sobie na stałe już zamontowana, to właśnie będzie w tym miejscu mniej więcej, w tej samej odległości od budynku. Więc to miejsce jest idealne do sprawdzenia, bo jej wysokość taka jak powinna być, niebo jest nad nią, więc nic nie powinno zasłaniać i nie ma drzew w najbliższej okolicy paru metrów, więc no teoretycznie powinno być wszystko dobrze, więc dzisiaj testujemy tak konkretniej. Na początku zaczniemy od wyznaczania trudnych zadań. Wyjedziemy w teren, który jest duży, trudny, skomplikowany, będzie wyznaczony obszar koszenia, ale w środku będzie wyłączony również obszar koszenia, więc będzie musiał sobie ten robot z tym poradzić. A coś wam w ogóle przypomina ten robot? Bo zazwyczaj roboty koszące przypominają odkurzacze albo inne urządzenia, a ten zdecydowanie przypomina co innego. Jakie są skojarzenia? Zatrzymaj w tej chwili film i napisz w komentarzu. Zobaczymy, czy mamy te same skojarzenia. Powiem o tym za parę minut. Tutaj jest ta stacja RTK, a pod nią umieściłem robota ze stacją ładującą. Dzisiaj ładna pogoda cały dzień, chociaż wieje, to robot sobie po prostu będzie kosił. Nie będzie ładnej pogody, to schowam go razem ze stacją i się na razie nie przejmuję tym tematem. Dobra, sprzęt się prawie naładował, pokazuje mi tutaj 89%. Pokazuję wam na telefonie po prostu tak jak filmuję. Przyznam szczerze, że nie wiem jak się tam nagrywa ekran telefonu. Pewnie się da, na pewno się da, tylko ja jeszcze nie wiem jak. No, on się teraz ładuje, pokazane jest, że się ładuje, że ma połączenie z Bluetoothem, połączenie ze stacją RTK. No i teraz przechodzimy do mapy. Klikamy w mapę
i on pokazuje lokalizację kosiarki gdzieś tam w satelitach, gdzieś pewnie sczytuje to i mamy mapę. Klikamy mapę i odtąd przechodzimy na system poziomy i będziemy starali się ruszyć teraz kosiarką. Tutaj jest joystick. Joystick jest do przodu, do tyłu i w lewo i w prawo. O, co tu jest? Robot się ładuje. Aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi, proszę ręcznie wybrać metodę opuszczenia doku. Kliknij tutaj, aby wyjść. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Klikamy tutaj, aby wyjść i robot sam wychodzi z doku. To jest fajne. A plusem niesamowitym jest to, że słuchajcie, on działa po prostu jak jakaś wyścigóweczka zdalnie sterowana, więc możecie go dać dzieciom do zabawy, oczywiście nie w wersji koszenia, nie? Proszę bardzo, do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo. Widzicie? Normalnie można się bawić jak wyścigóweczką. Jeszcze można mu ustawić tak w ustawieniach szybkość, że będzie jechał 1,2 chyba metra na sekundę, co jest bardzo, bardzo szybko. A teraz ja mam ustawione 0,8 metra, więc i tak jest szybko. Zobaczymy, jak tu będzie szybko. Dawaj. Patrzcie, jak zasuwa. Skręcamy w drugą stronę. Dobra, wyjechał z pola kadru, więc zawrócimy. Da się nim jeździć do tyłu również. Widzicie? No, po prostu fajna zabawka przy okazji. Trochę droga jak na samochodzik zdalnie sterowany, ale modele zdalnie sterowane potrafią jeszcze więcej kosztować niż ta kosiarka. Ta jeszcze przy okazji sama skosi ogród bez naszego udziału. No właśnie, jedziemy teraz na miejsce koszenia. To jest kawałek stąd, więc muszę ją tam po prostu joystickiem przetransportować, a później będziemy wyznaczać granicę pierwszego koszenia. Łatwiej za nią jednak, jak się ją transportuje, ale można i na odległość, jak widać. Pokażę wam teraz rejon koszenia, jaki ta kosiarka ma do zrobienia dzisiaj, bo to naprawdę będzie skomplikowany teren. Oczywiście on będzie prosty, równy w miarę, nie będzie tu żadnych górek, dołków, ale jest skomplikowany strukturalnie. Będzie to naprawdę na początek dobre wyzwanie dla niej. I teraz co tu będzie wyznaczone? Zobaczcie. Tu jest droga. Od palików do palików jest droga. Ustawiamy kosiarkę, żeby tak mniej więcej 10 cm od zewnętrznej granicy. Niektórzy mówią, że 15, niektórzy, że po granicy, ale ja uważam, że 10 cm trzeba odsunąć, żeby po prostu nie zahaczyło to żadne słupki, czy u was na przykład o krawężniki, czy o coś innego. Między słupkami muszę wyznaczyć trasę. Idziemy dalej i tutaj zaczynają się wyzwania, ponieważ po pierwsze droga się rozjeżdża, idzie w lewo. Tu jest osobna ścieżka, nie widać może zbyt dobrze bez cień. Tu jest druga osobna ścieżka, a w środku jest teren, którego on ma nie kosić. Mało tego, za tym terenem, który ma być niekoszony, jest kolejna ścieżka, czyli idziemy sobie teraz ścieżką, on to ma wykosić. Tu ma trawę około 10 cm, więc już jest wysoka dosyć. I tu ma kolejną ścieżkę. Kiedyś koszoną, teraz jest wysoka trawa do wykoszenia, więc cały obszar w środku trzeba mu wyeliminować z koszenia. Więc jak zrobimy tutaj po obwodzie cały ten teren i tak dalej, to musimy wyłączyć teren w środku, żeby go nie kosił. I to jest takie ustawianie obszaru już na trochę wyższym poziomie, ale od razu zaczynamy konkrety. Niech sobie teraz jeździ. Co trzeba zrobić, żeby wyznaczyć taki obszar? Trzeba pojechać po obrysie, po obwodzie tego terenu, po zewnętrznej jego części, więc jeżeli tutaj paliki wyznaczają mi drogę, to tuż przy palikach będę jechał pierwszy raz. On będzie oczywiście kosił, no właśnie, tak jak te patyki to niekoniecznie, to akurat będę chciał usunąć, bo po co ma się to niszczyć nam ostrza. Jak macie jakieś kamienie, przeszkody, warto usunąć. Tak jak o, właśnie. Oczywiście on sobie poradzi z tym, ale no po co. Jedziemy po obwodzie, on skosi wszystko, co jest w środku i nic poza obwodem. Tyle. Wyznaczona jest mapa, jak widzicie, no bardzo trudna, bo jakieś dziwne kształty i tu jeszcze wąziutka droga, bo zrobiłem tam drogę aż na sam koniec pod Czarne Bzy przystawie, gdzieś tam daleko. No i teraz muszę mu ten obszar tutaj wyhaczyć, to jest ta strefa zakazana. Teraz trzeba ją objechać, oczywiście robimy to inną metodą, czyli wcześniej było wyznacz obszar, a teraz wyznacz strefę zakazaną, tak to nazywa. Więc muszę ją objechać i zobaczymy, jak mu z tym pójdzie. Tak to wygląda. Na zielono jest obszar, który kosi, a na żółto strefa zakazana, czyli wyznaczył.
Teraz tak, w czasie tego koszenia robot teoretycznie nie powinien się rozładować, bo ma te swoje 80%, to spokojnie powinno wystarczyć na to koszenie, ale gdyby, to wypadałoby zrobić jeszcze jakąś ścieżkę mu wyznaczyć właśnie z stacją dokującą i teraz spróbuję to zrobić. To się nazywa tutaj w opcjach tak zwany kanał połączenia, więc robimy kanał połączenia, żeby jak się rozładuje, to sam sobie wrócił do stacji dokującej i nie zawracał mi gitary, że ja muszę to zrobić. Robota ustawiłem na samym brzegu tego obszaru koszącego, no i teraz muszę go do stacji gdzieś, a gdzie jest stacja? O, tutaj jest stacja, muszę mu tam doprowadzić go drogą, przed szklarnią i tam mam... Dlatego klikamy utwórz. Tutaj mamy kanał połączenia, on oczywiście daje wskazówki teraz. No i robot jest gotowy do utworzenia kanału, teraz go trzeba po prostu tam poprowadzić. O, gada do mnie. Dojechałem blisko stacji i on powiedział, że planowanie jest skończone. No i teraz pytanie, czy dlatego, że on sobie sam dalej poradzi? Myślałem, że będę musiał go wprowadzić w stację, ale jeśli tak, to prawdopodobnie tu jest taka opcja, że automatyczny powrót robot. Tłumaczenie ma takie jeszcze, takie chińsko-polskie. Potwierdźmy automatyczny powrót robota. No i patrzcie. Robot się zaczyna sam obracać. Tego nie ustawiałem, tak? Czyli to by oznaczało, że on to wszystko sam sobie wykombinował. Patrzcie, i rzeczywiście idzie w stronę stacji. Nie wiem, jak to robi, ale widać, ma systemy, które go do stacji naprowadzają. Oczywiście ja nie będę go teraz ładował, bo to 80% z hakiem, 82% w tej chwili powinno mi wystarczyć, ale zobaczmy. No patrz, kurczę, załaduje się. Kurde. To jest dobra zabawka dla dużych chłopców, naprawdę. Rewelacja pod tym względem, ale i dla małych dzieci, takich wiecie, kilkuletnich, czy chłopiec, czy dziewczynka, myślę, że będą się świetnie bawić i dać im szansę właśnie pojeździć tym sprzętem, bo to będzie świetna zabawa. Tak myślę, że to właśnie też pod dzieci może być fajne. Nie ładujemy, tylko jedziemy na miejsce, więc spróbuję go przetransportować automatycznie do obszaru pierwszego, gdzie ma kosić. Zobaczymy, czy pojedzie. Dobra, to teraz tak, jest opcja koś. No dobra, po prostu ja go uruchomię, żeby pojechał sam na to miejsce, bo ma kanał połączenia i przejdę z wami i będziemy to śledzić. Koś. A i teraz tak, mamy wysokość cięcia 40 mm. Czy to mi pasuje? Co tu mamy? 25 jest najmniej. To jest troszeczkę za mało moim zdaniem. Ja będę kosił obszar, który będzie trochę wyżej. Ustawię na 35. To jest ok. Prędkość zadania pół metra na sekundę. To prawdopodobnie jest prędkość, którą będzie się poruszał robot, gdy nie ma oporów. Czyli na przykład, gdy jest ciężka trawa do koszenia, on pewnie zwolni, jak sądzę. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie przy pierwszych testach. A jeżeli jest trawka delikatna, to on jedzie szybciej, więc dajmy mu... No zaszalejmy, 0,6 to już jest dużo. Nie, dobra, niech zostanie pół metra na sekundę, to i tak jest nieźle. Sprawdzamy dalej, co jest. Tryb koszenia bez siatki. Nie, siatkę musi zrobić. Siatka, o co chodzi? Jeżeli sobie weźmiemy podgląd, rozszerzymy, to widzicie teraz, są linie obwodowe. Szkoda, że nie robi ich nieograniczenie dużo, bo dałbym mu tylko linie obwodowe po takim terenie, ale on będzie sobie wymyślał siatkę jakąś jeszcze w środku. Natomiast da się linie obwodowe zrobić 4. Także i tak nie jest źle. Zaraz to zrobię od razu. Uwaga, tu są 4 linie obwodowe. I zobaczmy, jak teraz się zmieni podgląd. Proszę bardzo. I widzimy, mamy 4 linie, po których on będzie jeździł, a w środku jest do wyznaczenia siatka. Zamykamy to i ustawiamy siatkę. Taką najprostszą. Czyli będzie ciął po obwodzie i później będzie ciął w środku siatką. 30 cm między ścieżkami. Myślę, że nie będzie zostawiał żadnych przestrzeni niedokoszonych. Można to zmniejszyć, żeby oczywiście gęściej to robił. Wolne dotknięcie, czyli będzie działał tylko i wyłącznie zderzak z przodu. Damy mu bez dotyku, czyli musi swoimi oczkami, kamerami obserwować teren. Najpierw obwód, później siatka w środku, ok. Sprawdźmy, jak zrobił siatkę. Podgląd. No w miarę ok, w miarę ok. Wydaje się, że naprawdę no nie będzie zawracał setki razy, ale dziesiątki, więc jest w miarę ok. Puśćmy go teraz w teren i zobaczmy, jak on sobie z tym wszystkim poradzi. Początek. Aha, wszystkie systemy ok. Następny. O, pojechał. No to teoretycznie powinien pojechać już na miejsce. Jedziemy za nim.
No, bardziej liczyłem na to, że będzie zakręcał nie w miejscu, nawet mu to ustawiłem. Więc muszę zaraz sprawdzić w ustawieniach, czy on przypadkiem, bo widzicie, jak jest piasek, to niestety trochę ryje. Ale trudno się dziwić, to są koła terenowe. Natomiast no za bardzo w miejscu zakręca. Liczyłem na coś innego. Jak jest trawa, to nie ryje, nie ma problemu. Także problem jak przyjeżdża po piasku, bo może wam trochę poryć, ale jak macie gęstą trawę, nie powinno być żadnych problemów. Ja zaraz go zatrzymam, jeszcze sprawdzę właśnie dlaczego. Zatrzymałem, na chwilę zmieniłem, ale szczerze mówiąc nie kumam jeszcze tych ustawień, więc przyznam szczerze, prawdopodobnie ja tego jeszcze nie potrafię zrobić. Jeszcze nad tym popracuję, chociaż widzę, że teraz delikatniej skręcił. Włączyła się kosiarka, słychać. No dobrze, dobrze, koś. Przeszkodę pierwszą ominął, mniej więcej tak jak mu ustawiałem. O, i gdzie może, to jedzie szybciej, widzicie? Od razu przyspieszył. I tam, gdzie trochę większa trawa, albo tam, gdzie jakaś przeszkoda, to on zwalnia. Jest nieźle, ładnie wykoszone i zgubił się. Wróci? Nie ma się co przejmować, dlatego że daną trasę, którą mu wyznaczycie, można wykasować, zrobić to po prostu od nowa. Można ją też edytować, ale chyba najlepiej przejechać ją jeszcze raz. Zatrzymałem go na chwilę, żeby pójść po statyw i tam jest znów pracę robota i jest od punktu przerwania albo od początku punktu przerwania. Szczerze mówiąc zupełnie nie rozumiem, o co w tym chodzi. Zrobiłem od początku i zawrócił, pojechał sobie zupełnie inną trasą. Nie wiem dlaczego. Jedzie jakimiś dziwnymi ścieżkami, nie jedzie przy brzegu, tylko raz jedzie przy brzegu, tak jak ja zrobiłem, a raz jedzie środkiem. O, widzicie, to może być to. Bo ja ustawiłem mu, że ma być bez dotknięcia, co oznacza, że on nie bierze pod uwagę zderzaka, tylko kamerą sprawdza, co jest przeszkodą. Jeżeli on widzi z boku tak wysokie rośliny, to dla niego to może być oczywiście przeszkoda, którą musi omijać. Dlatego on jedzie środkiem, bo po bokach widzi przeszkody. To ja chyba zacznę koszenie od samego początku, ale tym razem ustawię mu, żeby sobie sprawdzał zderzak, dlatego że on po prostu te rośliny traktuje jak przeszkody i je omija. A to nie jest dobrze. Zaczynamy test od nowa. No, Wika na razie nie budzi szczególnego zainteresowania. Piłeczkę wolisz, tak? Halo? Daj piłeczkę. Halo? Co zrobimy? Tutaj poustawiam od nowa wszystko i puszczę ją jeszcze raz. Nieważne, że ona skosi to samo jeszcze raz, ale chodzi mi o to, żeby przetestować wszystkie możliwości i żeby je poznać. I tym razem ustawię nie bez dotykania, czyli nie, że zderzak ma nie działać, a tylko wizja, tylko zrobię tak, żeby było lekkie dotknięcie, jest taka opcja. Więc w tym momencie nie powinna omijać tych wyższych chwaścików, które tam rosną, a które tam mają rosnąć, a ona ma ich nie kosić. Zobaczymy. Proszę bardzo. W poprzednim teście ominęła ten fragment, zostawiła dużą trawę, tak jakby ta trawa była przeszkodą i ją omijała zupełnie. Teraz nie omija. Idzie równo. Dobrze, jest dobrze, jesteśmy na dobrej drodze, czyli wszystko jest kwestią ustawień. Mniej dotyku jest zaznaczona w tej chwili i rzeczywiście jedzie prawie po tych roślinkach, ale nie wjeżdża na nie, więc chyba jest dobrze. Teraz sobie pojedzie tam w dół, a później sprawdzimy, jak sobie poradzi pod górkę. No, teraz wjeżdża pod górkę. Może to nie jest jakaś taka 45 stopni stroma, no ale jest wyraźnie pod górkę. Bardzo wyraźnie. No i na razie jedzie, bez żadnego problemu. No, w końcu jest napęd na 4 koła, teoretycznie nie powinna mieć żadnego problemu z tym, żeby po takie górki wjechać, ale ja ją później rzucę na trudniejszy teren, gdzie górki będą krótsze, ale za to bardziej strome i bardziej wyboiste. Zobaczyła psa i zaczęła go omijać. Dobrze, że pies się nie ruszył. To rzeczywiście widzę, że ominęła psa.
skończyła. Jakie mam wnioski? Haha, trzeba się uczyć. Ja to robię tak bez czytania instrukcji, bez sprawdzania, po prostu metodą prób i błędów, dlatego poprzednie testy mogły nie wychodzić. Ale z tego już jestem całkiem zadowolony, chociaż nie jest idealnie jeszcze, ale jest dużo lepiej. Dałem mały obszar, więc ona z zawracaniem było różnie. I teraz tak, szerokość ścieżki ustawiłem na 26 cm, więc już to krycie jest zrobione no tutaj bardzo ładnie, nie, nawet bez zarzutu. Natomiast tutaj zostały takie 3 paski. O! Nie wiem dlaczego tu było szerzej niż tutaj. Być może to jest kwestia tego. Druga sprawa, w ogóle zawracanie. Ustawiłem, jest zawracanie takie obrotowe i takie etapowe. Etapowe, no to cofa się, znowu się przesuwa, cofa się, przesuwa i to właśnie o to mi chodziło, bo dzięki temu nie zryła podłoża. O, tutaj jeden tylko taki mały dołeczek, ale to jest... Nie, właściwie to nawet nie to. Zauważyłem, że jak dojeżdżała tutaj, gdzie jest ściana roślin, ona ją na pewno widziała swoimi kamerkami, to tutaj rzeczywiście gdzieś tu było jakieś, nie wiem, może ona czuła, że ma za ciasno i bardziej tutaj w tym obszarze zawracała w miejscu. Trochę się cofała, ale bardziej w miejscu jednak próbowała. Natomiast po tej drugiej stronie, gdzie nie ma nic totalnie, tam zresztą chyba było widać na timelapsie, że tam do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu i wykręcała, więc bardzo ładnie zawracanie na otwartej przestrzeni. Troszkę gorzej gdzieś zawracanie, gdzie ma jakąś przeszkodę tuż obok i widzi, że się nie może zmieścić, to wtedy próbuje w miejscu. Więc myślę, że trzeba ją od przeszkód trochę odsunąć i wtedy powinno być dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze. Może jednak warto instrukcję przeczytać wcześniej, czego ja nie zrobiłem. No nie wiem, czytacie instrukcje, czy tak robicie metodą prób i błędów i na czuja, jak to mówią, na wyczucie. No ja postanowiłem jednak bez czytania instrukcji, ale już się prawie jej nauczyłem, uważam. Jeszcze pewnie dużo nauki, ale jest coraz lepiej. Zaraz wyznaczę kolejny obszar, tylko wyślę ją na stację ładowania, ponieważ jest 40%, to niech się podładuje, a ja w tym czasie będę robił coś innego, ale zauważcie, że w czasie, kiedy ona kosiła, ja sobie mogłem tam ziemię przewozić, Agatka przewoziła i mogliśmy robić coś innego i to jest plus takiej kosiarki, że ona sobie gdzieś działa w tle, a ty robisz swoje. Jeszcze spróbuję raz tutaj ten obszar oznaczyć jej, co go nie skosiła wcześniej, albo skosiła częściowo, zobaczymy, niech go jeszcze raz wykosi, tylko na tych nowych ustawieniach i zobaczymy, jak jej to pójdzie. No tym razem luba bez zarzutu. Proszę bardzo. Bardzo ładnie poprawione tam, gdzie nie było koszone. Jest dokoszone do samego brzegu, tak jak poprowadziłem linię przy samych palikach. Jest równo, niczego nie ominęła. No, jest dobrze. I bardzo ładnie zawracała. Miała przestrzeń, nic jej nie blokowało, więc zawracała na kilka razy. Dzięki temu nic nie jest zryte. I jak widzieliście w tle, ja mogłem sobie w tym czasie pracować. I to jest chyba najważniejszy powód tego, dlaczego no, taki robot nie jest zły. Wykopałem sobie rów, wąski rowek pod rurę nawodnieniową. Więc w tym czasie, jak kosiarka mi kosiła, to ja sobie kopałem. Miałem pracę fizyczną i miałem kawał roboty zrobionej. Agatka sobie w tym czasie robiła piękny płotek, znaczy będzie piękny, bo na razie to tylko przymierza. Dookoła gildii tutaj będzie ładnie. I zobaczcie, my sobie robiliśmy robotę, a w tym czasie robot skosił. Gdyby któreś z nas chodziło za kosiarką, no to w tym czasie nie zrobilibyśmy albo rowka, albo płotku. Także to jest największy plus robota, który robi robotę za was. Ale trzeba go się jeszcze nauczyć. Jeszcze mu zrobię kilka testów trudniejszych. Będę wyznaczał teraz teren dookoła kasztanowca. Na tym terenie szczególnie nam zależy. Jest to bardzo trudny teren, bardzo wyboisty, dużo dziur, dołków. No powinniśmy to zasypać i wyrównać, ale zobaczymy, jak sobie luba poradzi z tym terenem, bo no naprawdę jest trudny. Było to zarośnięte bardzo mocno, więc najpierw skosiłem zwykłą kosiarką na maksymalnej wysokości, więc mamy w tej chwili trawę na jakieś 8-9 cm, czasem 7 różnie. Oczywiście wykluczę teren dookoła kasztanowca, bo tam jest mnóstwo korzeni wystających kasztanowca, a tego nie chcę, żeby coś z nim robot zrobił, więc wykluczę ten teren, ale teren dookoła ma być zrobiony.
Skończyłem planowanie, wyłączyłem strefę dookoła kasztanowca i zobaczymy, jak on sobie poradzi. Teren jest naprawdę trudny, nawet podskoczył w jednym miejscu, jak planowałem. No zobaczymy, jak będzie z koszeniem. Ustawiam szerokość na 28 cm szerokość ścieżki, ustawiam oczywiście lekko skręcanie, ustawiam 3 linie obwodu, reszta to siatka, więc on może jeździć w najróżniejszy sposób, bo to jest kółko, które wygląda mniej więcej tak. No ma trochę dziwnych rzeczy do zrobienia. Agatka sobie tutaj sadzi kwiatki, takie wyższe od niej, ale powiedziała, że to nie jest zabawka tylko dla mężczyzn, tylko dla kobiet też. No to zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. Proszę bardzo, daję ci joysticka. Nie. Ale nie. Trzymaj! Ja wolę łopatę i Dobrze. kielnię. Nie. Odłóż to teraz i trzymaj. Masz, to jest bardzo proste. Tu jest joystick. Tutaj dajesz do przodu, do tyłu, a tutaj w lewo, w prawo. Czemu takie małe są te joysticki? A to sobie możesz tylko palec tutaj trzeba położyć i przesuwać w lewo i w prawo. O. To jest, dzieci, nieproste. Tak? To omiń konewkę. Ty. Łominęła. To teraz zawróć. Aha. I po porzeczce. Bye. Fajne? Jedzie. Grunt, że jedzie. Obiecałem wam trochę bardziej ekstremalny test, także zróbmy to. Ten obszar tutaj nie wygląda groźnie, ale po pierwsze ma obszar bez trawy, po drugie ma obszar z trawą, po trzecie ma obszar z bardzo wysoką trawą. Tutaj nie spodziewam się cudów i po czwarte, piąte, nie wiem, jest tutaj. Po pierwsze duża górka, mała, krótka, bo nie potrzebna nam do testów nie wiadomo jakie górki, ale krótka. Z tą sobie powinien dać radę, ale gorzej jest tutaj. Ma tutaj obszar, gdzie jest taki uskok. Jak sobie z tym poradzi, nie mam pojęcia. Obstawiam na 99%, że on nie da sobie z tym rady. No ale zobaczymy, jak będzie starał się z tego wybrnąć. Nawet to jest tak stromy spadek tutaj na tym odcinku, że może mu się zderzak po prostu w to wbić. Zobaczymy, jak sobie poradzi. I do tego są tutaj bardzo głębokie doły. Tu jest taki, że nie wiem, czy to będzie widać, ale mi wchodzi but na wysokość buta. I tu jest drugi taki bardzo głęboki dołek. No i zobaczymy. Zobaczymy, co jego napęd 4 koła tutaj zrobi. Najpierw wysoka trawa. No dobra, z tym sobie poradził. Teraz go czeka pierwszy zjazd z takiej górki, ale jeszcze nie tak groźnie. Dobra, przeszedł. Ścieżki są ustawione od siebie o 26 cm i tutaj widać, nie ma żadnego problemu z pokryciem, nic nie zostawia, kosi raz przy razie. Ok, jest dobrze. Drugi raz, teraz będzie bardziej stromo. Kurde, przeszedł. Teraz będzie miał przed sobą bardzo poważny dołek, ten, o którym mówiłem.
Już wpadł w niego. Dobra, dał radę. No, to mówiłem, że małe szanse. Zawiesił się na górce. Ale próbuję. Wisi środkiem, koła się kręcą w powietrzu, ale mimo wszystko próbuje. Ja pierniczę, wyszedł z tego. Dobre. Zobaczcie jak mocno zawisł na tej górce, a jednocześnie jednak ją pokonał. Nie poddał się. Luba objechała, no właśnie, ja mówię raz w żeńskiej formie, raz męskiej, no bo robot objechał, ale Luba objechała. Objechała już dookoła ten cały obszar tutaj. I teraz robi siatkę, czyli jedzie sobie raz w jedną, raz w drugą stronę, wykaszając ten obszar, a system ustawił to tak, żeby linie były dopasowane do najdłuższego odcinka. O, próbuję wjechać pod to samo. Nie, tylko wykręcała. W tym jest tak, wykręca w tym miejscu. No to jest... No trudne, bardzo trudne miejsce. Ja obstawiałem, że w ogóle nie przejedzie. No i teraz o co chodziło z zawracaniem etapowym, bo to był problem na początku filmu, pamiętacie, że ona się bardziej kręciła w miejscu niż zawracała tak łagodnie. Rzeczywiście jest to w ustawieniach, nie w ustawieniach koszenia, tylko w ustawieniach głównych całego systemu i zobaczcie, teraz raz do przodu, raz do tyłu i tak sobie etapowo zawraca, czyli nie ryje nam tak tej powierzchni, tylko sobie właśnie powolutku wykręca. Ona oczywiście i tak może się obracać w miejscu, dlatego że na kołach ma rolki, które się kręcą. O, i jak jedzie w bok, to te rolki się obracają w bok. Dlatego może sobie jechać w bok, nie ma problemu. Natomiast wiadomo, że jak tak na kilka razy zawraca, no to będzie dużo lepiej. Zobaczcie, teraz widać lekkie pochylenie. Właśnie to są te trudne miejsca tego obszaru, który jest do wykoszenia. Przed Lubą ostatni przejazd i to akurat w miejscu, gdzie jest największy dołek. No to zobaczymy. Właśnie teraz. Chyba go nawet niespecjalnie poczuła. Aha. Zrobię jeszcze ostatni test. Taki test myślę, że każdego z nas, ewentualnie zainteresowanych takim sprzętem, taki test może najbardziej interesować. Czyli co będzie, jeżeli robot jest dobrze ustawiony, dobrze skonfigurowany, czytamy instrukcję, nie tak jak ja. Co będzie, jeżeli robot trafi na przeszkodę typu noga twoja, albo dziecko, albo pies, cokolwiek. Widzieliście, że psa już ominął, ale ja trochę powchodzę jej w drogę. Puszczę ponownie Lubę na tę samą trasę i po prostu wiecie, będę jej przeszkadzał, ale ponieważ ona przejdzie jeszcze raz tę samą trasę, to znaczy, że skosi drugi raz, ewentualne niedociągnięcia, więc najpierw zobaczmy, jak wykosiła. I teraz tak, tu gdzie na przykład trawa była dosyć niska, to jest na zewnątrz, prawda? A tu jest obszar wykoszony przez nią. Jak widać, bez problemu. Tu, gdzie trawa była bardzo wysoka, nawet na 10-15 cm, zobaczcie, wszystko jest wykoszone. O, widać porównanie. Lewa niewykoszone, prawe wykoszone. Więc poradziła sobie. Raczej nic nie jest zostawione, aczkolwiek no tu była trawa gęsta, teren trudny. Powiedzmy, że o, jedna pokrzywka została po środku. No jakoś się uchowała. No ale poza tym jest to w miarę dobrze zrobione. Myślę, że jak ktoś będzie miał równe trawniki, nie takie wertepy jak tutaj,
to bardzo ładnie ona będzie jeździć, ale jak widać po wertepach też sobie świetnie radzi, jednak ten napęd na 4 koła, możliwości skręcania, ta jej chęć do wyjeżdżania z trudnych przeszkód, nawet jak się zawiesi, bez zgłaszania jakiegoś takiego skrajnego błędu, że już nie może sobie sama poradzić, no myślę, że to wypadło bardzo dobrze. Teraz powchodźmy jej w drogę. Gdzie ona jedzie? Tu, stoję na jej drodze. Już mnie ominęła? Halo! No i ominęła mnie. Z daleka. Blisko przyjechała. Ale nie zawodziła. Nie no, coś trudniejszego. Chyba nie będziemy mieli wypadku. Teraz wejdę jej nagle przed koła. No i co? Myśleli? Myśleli, co ten robot przypomina? Kogo ten robot przypomina? No oczywiście. Słuchajcie, przede wszystkim nie przypomina odkurzacza, tylko bardziej to jest taka Formuła 1, prawda? Kształtem, wyglądem, tą kabinką tam taką, z tymi oczkami. No w ogóle taka skrócona wersja Formuły 1. Nawet ten zderzak przypomina ten spoiler przedni w formule, czy jak to tam się nazywa. Także myślę, że to było skojarzenie dobre, ale jest coś więcej. Jeszcze przypomina mi postać z jednej takiej animowanej bajki. Czy to wam się coś nie kojarzy? Chyba że coś jeszcze innego wam przyszło do głowy, nie napisaliście w komentarzu, to zróbcie to teraz. Tym razem zrobię takie ustawienia, żeby nie miała włączonej wizji, tylko żeby działał tylko i wyłącznie zderzak. I zobaczymy, czy mnie ominie, jeżeli uderzy we mnie zderzakiem. Kosimy, zrozumiałe i ustawiamy wolne dotknięcie. O. Czyli nie ma wizji, znaczy może jest wizja, ale jakby wolne dotknięcie jest wyznacznikiem. I niech leci. Start working. Dotknęła mnie teraz, no ale jakby widziała tylko moją pierwszą nogę, drugiej mogła już nie widzieć, więc sobie za mały wzięła narzut. O! Dotknęła mnie drugi raz. I ominęła. Czyli systemy działają. Te, Luba, chodź tu do pana. Chodź, 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 chodź. Do drogi. Dawaj, 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 pospiesz się. No, grzeczny robocik. Szybkie podsumowanie dzisiejszego odcinka i dzisiejszego testu. Chociaż ten robot koszący Luba 2 wydaje się być taką dużą zabawką, to jednak zabawką nie jest. Chociaż można się nią trochę pobawić. Można trochę pojeździć, poszaleć, zrobić tor przeszkód, z dzieciakami się pobawić. Oczywiście, ale ten robot przede wszystkim ma możliwości koszące, co było znakomicie widać.
Według mnie, i to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, sami dokonacie swojej oceny, produkt jest wysokiej jakości, ma duże możliwości, ale działa dopiero wtedy, jak się go dobrze nauczymy. Ja jestem z tego testu zadowolony. Myślę, że to jest robot, który może się przydać, jeżeli macie jakiś większy trawnik albo po prostu nie lubicie kosić, ale przede wszystkim, i chyba to jest w ogóle przesłanie tego mojego testu i po co ja w ogóle zwróciłem uwagę na takiego robota, to jest to, że gdy ten robot robi za mnie robotę, a jest to robot, który z założenia kosi 5000 metrów trawnika bez większego problemu, to w tym czasie ja mogę się zająć inną pracą. I to jest największy plus tego urządzenia i bezapelacyjny w ogóle, bo wiecie, jak my jesteśmy zarobieni, a tu się okazuje, że jest chociaż mały sprzęcik, który może nas wyręczyć w tych właśnie zadaniach, które ma oczywiście spełniać, więc dla mnie super. Ale oczywiście do niczego Was nie namawiam. Komu się taki sprzęt przyda, to linka znajdzie w opisie. Komu się nie przyda, no to obejrzał sobie fajny film i tyle. Myślę, że jeszcze będzie na pewno jakiś odcinek, gdzie tego robota wykorzystamy, podobnie jak wykorzystujemy kosiarki, które testowaliśmy kiedyś. Bardzo mnie kusi, żeby sprawdzić, jak on sobie poradzi w sadzie. Bo sad jest ogromny, ma mnóstwo przeszkód, mnóstwo terenów wyłączonych, no bo każde drzewko jest terenem wyłączonym i tam dopiero wpuścić tego robota. Jeżeli dobrze bym skonfigurował ten cały obszar i dobrze skonfigurował obszary wyłączone, to miałbym naprawdę, słuchajcie, ja tam potrafię kosić nawet 3-4 godziny. To jest 3-4 godziny mojego czasu. Dzisiaj wydaje się to może małą stopą zwrotu, ale w przyszłości, przeliczając to na ilość tego czasu, to jest to bezcenne. Dlatego myślę, że jeszcze w kolejnych odcinkach zobaczymy co nieco z tym robotem jeszcze. Dziękuję bardzo serdecznie i dajcie znać w komentarzu, czy mamy robić więcej takich lub podobnych testów.